Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w webinarium zatytułowanym "Jakie prawa i obowiązki posiada doktorant, a jakie promotor?". Dziś moimi gościniami są pani profesor Bożena Skołut, pani profesor doktor habilitowana inżynier, profesor Politechniki Śląskiej, równocześnie dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej, promotorka wielu rozpraw doktorskich, naukowo związana z planowaniem produkcji. Dyscyplina wiodąca to inżynieria mechaniczna. Zgadza się Pani Profesor? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, że mogłam z Państwem być tutaj razem. I co ważne, członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc dziękuję uprzejmie za przyjęcie zaproszenia. A naszą drugą gościnią jest Pani magister Patrycja Uram, absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie doktorantka Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, pracy badawczej związana z psychologią kliniczną, psychologią zdrowia oraz psychologią poznawczą. Zgadza się, Patrycjo? Zgadza się, witam wszystkich serdecznie i również dziękuję za zaproszenie. Cześć, dziękuję bardzo za obecność. No i dziś, jak już wiemy, będziemy rozmawiać dzięki projektowi Szkoły doktorskie to nasza przyszłość i w związku z tym, że tematem przewodnim, powtórzę jeszcze raz, jakie prawa i obowiązki posiada doktorant, a jakie promotor, to może zaczniemy od tej takiej strony troszeczkę przyjemniejszej dla doktorantów, czyli o prawach, które przysługują takowym osobom. I pierwsze pytanie, myślę, że możemy już rozpoczynać od pani profesor może. Jakie prawa i obowiązki doktoranta wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Co nam o tym mówi ten akt prawny? No właśnie, proszę Państwa, myślę, że odpowiedź nie jest taka prosta, dlatego że ustawa, która obowiązuje, bardzo w niedużym stopniu reguluje wszelkie sprawy związane z prawami, obowiązkami i z działalnością szkół doktorskich. Także zacznę od takiego małego wstępu, żeby Państwa uczulić, że jeżeli w ogóle rozważacie jakieś aspekty prawne, to warto mieć przed sobą 3 dokumenty, co najmniej. A więc ustawę, statut uczelni czy jednostki, w której Państwo robicie doktorat i regulamin szkoły doktorskiej. Dodatkowo zazwyczaj jeszcze są jakieś zarządzenia, czy to zarządzenia rektora, czy jakieś rozporządzenia oraz inne regulaminy. Na przykład w naszej szkole mamy regulamin szkoły doktorskiej, ale osobno mamy regulamin rekrutacji, a więc dopiero jak spojrzymy wspólnie na te wszystkie dokumenty, możemy powiedzieć coś o obowiązkach i prawach, no i wszystkim, co się dzieje wokół szkół doktorskich. Ale jeżeli chodzi o pytanie, które zostało zadane, to może wrócimy teraz, czyli jakie prawa, obowiązki wynikają z ustawy? Proszę Państwa, tak naprawdę można by powiedzieć, że na początku promotor nie jest obecny. Ten promotor jest wyznaczany dopiero po rekrutacji. Może to być rekrutacja, która wstępnie wskazuje opiekuna, czy jest temat, którego ta osoba rekrutuje. No i można powiedzieć, że no wstępnie już wiemy, kto będzie opiekunem, ale ustawowo jest powiedziane, że opiekę nad doktorantem powinien sprawować promotor, który jest wyznaczony w terminie do 3 miesięcy od podjęcia kształcenia. Podjęcie kształcenia to nie jest moment rekrutacji, tylko to jest 1 października zazwyczaj. Prawda? Czyli wtedy, kiedy zaczynamy semestrem, pierwszy semestr studiów, no, w szkole doktorów, nie studiów doktoranckich, przepraszam, to zupełnie inne pojęcie w tej chwili. To jest pierwsza sprawa i właściwie ustawa mówi o tym, warto sobie do ustawy sięgnąć do artykułu 201 punkt 2 i tam właśnie ten zapis jest uregulowany. Jak szczegółowo to wygląda, to już w końcu musicie Państwo znowu sięgnąć do regulaminu szkoły, dlatego że każda szkoła rozwiązuje to w inny sposób. Albo jest to właśnie związane z tematem, albo są tematy, a potem jest konkurs na promotora, ale nie da się odpowiedzieć tutaj jednoznacznie, że w jakiej formie ta opieka będzie sprawowana, w jaki sposób będzie dobierany promotor do tego zadania, czy też do tematu pracy, no i osoby, która ten temat realizuje. Czyli Pani Profesor, mam takie, chciałam doszczegółowić odpowiedź, czyli w zasadach rekrutacji do szkół doktorskich jest szansa, że pojawią się takie zapisy w odniesieniu do tego, w jaki sposób przebiega proces, czy najpierw promotor, czy najpierw temat, czy w taki sposób jest aplikacja? Jest to albo w regulaminie szkoły, albo w zapisach właśnie zasad rekrutacji.
Zazwyczaj któryś z tych dokumentów to reguluje. Jeżeli nie, no to odnosimy się wtedy do ustawy, jeżeli nie ma bardziej szczegółowego i wiadomo, że do 3 miesięcy ten promotor w jakiejś formie musi być wyznaczony. I to właściwie zamyka sprawę tutaj. Dobrze, to jak jesteśmy przy promotorach, to czy jest szansa, bo wiadomo, że charaktery człowieka są różne, promotora i doktoranta tym bardziej często rozbieżne. Czy jest szansa, aby dokonać zmiany takiego promotora, bądź jeśli promotor, żeby nie pozostawiać go tak czarnowidztwo, to czy jest szansa w drugą stronę? Czy promotor może zrezygnować z opieki nad takim doktorantem wówczas? I czy to regulują jakieś przepisy? Regulują, tak. Proszę Państwa, i znowu by się trzeba odnieść najpierw do ustawy, która mówi, że te prawo jest zapisane, zależy od regulaminu szkoły. Czyli widać, że już ustawa sama nie precyzuje bardzo dokładnie sposobu postępowania, natomiast dopuszcza zmianę promotora. Tutaj nie ma wątpliwości, natomiast szczegóły zazwyczaj są określone już w regulaminie szkoły. I ustawa mówi tak, że regulamin szkoły doktorskiej określa sposób wyznaczania i zmiany promotorów lub promotora pomocniczego. Czyli w taki sposób możemy tutaj do tego podejść. I teraz, proszę Państwa, może być tak, że na przykład u nas, w mojej uczelni, jest tak, że kierownik jednostki koordynującej może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany promotora. Kiedy? Na wniosek doktoranta, który jest zaopiniowany przez promotora, tak jest u nas zapisane, i na wniosek promotora, który też musi być uzasadniony. Czyli w każdym przypadku musi być jakaś opinia tego dotychczasowego promotora. Oczywiście, jeżeli byłaby sytuacja konfliktowa, która wynika z jakichś innych spraw, nie tylko merytorycznych, no to wtedy już ta opinia promotora nie będzie oczekiwana, ale to już decyzję będzie podejmował czy dyrektor szkoły, czy w uzgodnieniu z rektorem. To już są bardziej złożone sprawy. Ale zazwyczaj ta zmiana związana jest na przykład z tym, że doktorat poszedł w inną stronę merytoryczną, jakąś obszar naukowy, który nie jest specjalnością promotora. Może być sytuacja, że promotor pomocniczy uzyskał na przykład habilitację i może dalej prowadzić, a jest wybitnym specjalistą i promotor, który jest obciążony innymi pracami, może uważa, że ta osoba lepiej poprowadzi ten doktorat, czy ma więcej czasu, żeby poświęcić osobie. No i wtedy oczywiście zaopiniuje pozytywnie taki wniosek, no i nie powinno być tutaj przeszkód. Natomiast tak jak mówię, ja podaję przykład naszego regulaminu. Inne regulaminy mogą inaczej to formułować i mogą być jakieś inne aspekty, które dopuszczają zmiany promotora. Tak czy inaczej ustawa dopuszcza taką zmianę. Dobrze, dziękuję uprzejmie. A Patrycja, u Ciebie, Polska Akademia Nauk, czy się spotkałaś z takim zagadnieniem, bądź znasz przepisy, które regulują u Ciebie ewentualną zmianę promotora? Tak, jak najbardziej. One też właśnie wynikają oczywiście z regulaminu, jaki obowiązuje u nas, jeżeli chodzi o szkołę doktorską. W ogóle tutaj też należy wskazać, że jeżeli chodzi o instytuty Polskiej Akademii Nauk, one bardzo często mają szkoły doktorskie, które są współtworzone na przykład z innymi uczelniami. Więc możemy powiedzieć na przykład, że to są czasami bardzo niejednokrotnie skomplikowane sytuacje, ponieważ mamy właśnie szkołę doktorską, gdzie mamy na przykład jeden Instytut Polskiej Akademii Nauk i na przykład jedną uczelnię. I tutaj mamy wspólny na przykład regulamin, więc faktycznie jeżeli chodzi o te regulaminy, jest to bardzo niejednokrotnie trudne, żeby wypracować pewnego rodzaju konsensus, ale faktycznie jeżeli chodzi o tego typu zmiany, a więc zmiany w przypadku promotora, one są regulowane również, jeżeli chodzi o zapisy regulaminu szkoły doktorskiej. Natomiast ja tutaj tak właśnie z takiej perspektywy od razu chciałabym powiedzieć psychologicznej, że te 3 miesiące, czyli od 1 października do październik, listopad, grudzień, a więc do grudnia na wyznaczenie promotora, to jest właściwie też taki dobry czas. Być może to jest ten czas, kiedy warto byłoby o nim w pewnym sensie tak pomyśleć, jak właśnie też dobrać odpowiedniego promotora do charakteru, tak jak tu właśnie wspominałaś już, Basiu, doktoranta i odwrotnie, tak żeby ta współpraca, która no jakby nie patrzeć, to jest dopiero początek, ta współpraca ma przez 4 lata najbliższe mieć miejsce, a więc żeby ona faktycznie była owocna, aby przynosiła korzyści i aby była rozwojowa dla obu stron, a więc jak zarówno dla doktoranta, jak i oczywiście dla promotora. Oczywiście to też nie jest nigdzie ustawowo zapisane, ale wydaje mi się, że te 3 miesiące i tutaj właśnie rozwijając szkoły doktorskie
wprowadzenie takiego zamysłu, aby też w jakiś sposób te 3 miesiące przeznaczać właśnie na budowanie relacji i na taki rozwój relacji długoterminowej i też na poszukanie tego właśnie promotora w oparciu o dwie strony, czyli o stronę doktoranta i promotora, jeżeli chodzi o aspekty temperamentu, charakteru i tak dalej, to też jest bardzo ważne, żeby później ta właśnie współpraca między dwiema stronami była jak najbardziej owocna i taka, powiedziałabym, dobra i serdeczna. I tutaj ja muszę przyznać, że naprawdę, jeżeli chodzi o wiele doktoratów i ludzi, z którymi mam przyjemność zazwyczaj prowadzić rozmowy, to właśnie niejednokrotnie oni wskazują, że ten promotor to jest ten największy motor napędzający później ten cały doktorat. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że to jest taki też właśnie dobry punkt na pewnego rodzaju nowe jakieś przepisy, bądź też w ogóle wewnętrzne, oczywiście uczelniane tutaj regulacje, aby te 3 miesiące w jakiś taki sposób dla doktoranta był właśnie takim czasem poznawania tego swojego też promotora. Czy ja jeszcze mogę zabrać głos? Bardzo. Znaczy to, co Pani tutaj mówi, jest oczywiście bardzo takie pozytywne i tak byśmy chcieli. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rekrutacja do szkoły doktorów przebiega w ten sposób, że zazwyczaj mamy zaproponowane tematy, a te tematy to są propozycje jakichś konkretnych osób. I często jest tak, że aplikując do konkretnego tematu, aplikujemy do promotora. Rzadko są to tematy otwarte, że nie jest przypisany promotor. Dlatego też, że mamy dodatkowe ograniczenia, że promotor, który już tam prowadzi ileś doktoratów, nie może przyjąć kolejnego i tak dalej. Więc często ta osoba, która byłaby rozchwytywana przez doktorantów, ma wyczerpany limit, prawda, który może wykorzystać na prowadzenie w jednym czasie doktoratów. No i ja myślę, że niestety na początku taka jest ustawa i takie mamy regulacje, że niestety aplikuje doktorant do tematu, do osoby. Jeżeli to jest osoba, która ma prócz siebie jeszcze zespół pracujący z podobną tematyką, to jest o tyle łatwiej, że w tym gronie 2-3 osób można jakieś tu zrobić, że tak powiem, fluktuacje, i przejść od jednej opieki pod inną. Rzeczywiście te 3 miesiące są fajne. Myślę, że warto tutaj spróbować przynajmniej poświęcić te 3 miesiące, tu jest apel raczej do promotorów, ale też do doktorantów, żeby zrobić ten kontakt i wymianę poglądów taką bardziej, mocno naukową, ale bardzo aktywną, żeby wyczuć się przez te 3 miesiące, czy jesteśmy razem w stanie pracować. I to pomijając już takie kwestie temperamentu, czy zainteresowań, sposobu prowadzenia badań, bo to da się uzgodnić również w trakcie pracy. Praca naukowa nie wymaga, że tak powiem, podobieństwa osób. Czasami jest tak, że osoby o skrajnie różnych charakterach, a w nauce się uzupełniają, potrafią znaleźć jakieś obszary, które rzeczywiście są komplementarne i dają wynik znacznie lepszy, niż by to robiły osoby podobne, widzące wszystko podobnie. Także jak najbardziej zachęcam, żeby korzystać z tych 3 miesięcy, ale ostrożnie. Tak, dziękuję. To ja mam jeszcze pytanie do tego. Czy jeśli pojawią się rzeczywiście takie sytuacje konfliktowe, już nie przy wyborze, tylko idźmy już troszeczkę dalej, że pojawią się sytuacje konfliktowe albo natury takiej właśnie charakternej, ewentualnie kwestie takiej rozbieżności, że doktorant oczekiwał czegoś innego od doktoratu, czy od samego promotora i jego wsparcia w zakresie realizacji, powiedzmy, jakiejś ścieżki planu badawczego, powiedzmy, o którym za chwileczkę będziemy mówić. I co w takiej sytuacji, kiedy na przykład mówimy o doktoracie podwójnym, czyli polskim i międzynarodowym, bądź też takim doktoracie, gdzie promotor jest z zagranicy. I jak tak na odległość troszeczkę sobie poradzić ewentualnie z kontaktem, bo wiadomo, że tam później główna korespondencja, domniemam, może być mailowa. I jeśli tam się takie rozbieżności pojawią, w jaki sposób reagować, czy spotkałyście się Panie już z podobnymi przypadkami, ewentualnie jakieś wskazówki czy dobre praktyki możecie wskazać? Może powiem, jak u nas się rozwiązuje taki problem, już mieliśmy podobny. Tu chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że temat nie jest własnością promotora. Temat pracy czy doktorat jest właściwie obszarem badań doktoranta, a więc promotor nie może roszczyć sobie prawa do tematu,
bo powie, że bo to jest mój temat, bo ja go sformułowałem. Sformułowałeś jakiś obszar badawczy, natomiast to jest dzieło doktoranta, ty tylko wspomagasz doktoranta w realizacji doktoratu. I to jest pierwsza rzecz, o której należy pamiętać. A więc doktorant ma prawo zmiany promotora. Natomiast myślę, że tak, żeby zrobić to może elegancko, ale też skutecznie, to dobrze, że zanim ten człowiek już wystąpi o zmianę promotora, żeby on już znalazł kogoś, kto z nim będzie w kolejnym etapie współpracował. Żeby to nie było tak, że ja zrywam pracę z tym obecnym promotorem, ale nie mam pomysłu na przyszłość, znajdźcie mi kogoś, bo sobie nie radzę. Dobrze, jeżeli to jest osoba, która już ma opiekuna, z kimś porozmawiała, okazuje się, że ten temat badawczy czy obszar badań jest zbliżony też do zainteresowań tego nowego potencjalnego promotora, że ta osoba wyrazi zgodę na opiekę, jeżeli taka sytuacja nastąpi i wtedy łatwiej jest to przeprowadzić. No i rzeczywiście mieliśmy taką sytuację i promotor dotychczasowy wyraził zgodę, nawet bardzo elegancko napisał, z jakich powodów wyraża zgodę, że ten obszar badawczy poszedł w jakimś tam innym kierunku. Druga osoba w tym samym czasie oświadczyła, że podejmie się opieki, bo jest zainteresowana tematyką. No i wszystko skończyło się bez problemów. Natomiast są też sytuacje, kiedy ten doktorat jest prowadzony albo jako podwójny doktorat, na przykład z uczelnią z zagranicy i tam jest drugi opiekun. To nie wyklucza zmiany opiekuna z naszej strony. Prawda? Czyli on też jest normalnym opiekunem. Jeżeli ten opiekun nie sprawia, że tak powiem, nie jest dla niego problemem, bo tematyka nie uległa zmianie, to może dalej kontynuować współpracę. Gorsza może sytuacja jest, kiedy my chcemy, że tak powiem, odejść od tego opiekuna zagranicznego, że on nie ma czasu, nie zajmuje się doktorantem, no dużo obiecywał i że tak powiem, no okazuje się, że jednak to są tylko opowieści. No to myślę, że procedurę należałoby potraktować podobnie. Natomiast tutaj Państwo musicie uważać, że taki doktorat jest obarczony umową. Zawsze jest umowa między uczelniami i wtedy trzeba przeczytać dokładnie, jak ta umowa jest skonstruowana i tam są zawsze określone warunki, w jaki sposób można umowę zerwać czy zmienić promotora. I myślę, że warto jest już na etapie podpisywania umowy czy przygotowywania, to zawsze grono prawników z obu stron analizuje, zawrzeć takie informacje, jak w takich sytuacjach postępować. Bo jeżeli coś nie jest uregulowane, to budzi zawsze jakieś kontrowersje, komuś się to nie podoba, no i trudno to zinterpretować, szczególnie na takim poziomie międzynarodowym. Czyli zadbać o dobrze przygotowaną umowę i potem w takich sytuacjach odnosić się do zapisów w umowie. Jasne, dziękuję bardzo. Patrycja, co Ty uważasz? Czy masz jakieś dobre praktyki, wskazówki, być może badania, które mówią o takiej... Ja myślę, że na pewno kwestia komunikacji tutaj jest istotna, więc właśnie tak jak wspomniała Pani Profesor, żeby jednak przekazywać te wszystkie informacje w sposób taki bezpośredni. Na pewno ja bym raczej odeszła od takiej czystą, tylko i wyłącznie wymiany mailowej, raczej bym postawiła na kontakt bezpośredni. I tak po prostu bym tutaj do tego się przygotowała, odnosząc się do wszystkich punktów takich merytorycznych, właśnie dotyczących, chociażby jak to Pani Profesor wskazała, jeżeli dany mój temat jest już w tym momencie, jeżeli chodzi o zagadnienie nie do końca w tym obszarze, w którym dotychczasowy promotor działa, a jest winnym, to jak najbardziej jest to po prostu taka przesłanka, która też pokazuje, że ja dłużej nie będę zajmować czasu starego promotora. Drugi promotor jest tym zainteresowany i chętny do dalszej współpracy, więc natomiast myślę sobie, że faktycznie tutaj ten kontakt bezpośredni, czyli wszystko wypowiedziane nie przez maila albo szklany ekran, a jednak bezpośrednio stacjonarnie, żeby porozmawiać z tymi osobami i nakreślić, jaka jest bieżąca sytuacja, też żeby, no jednak kontakt taki mailowy, powiedzmy sobie szczerze, niejednokrotnie prowadzi do pewnych domysłów albo niedomówień, więc tutaj faktycznie taka face-to-face rozmowa jest zdecydowanie lepszą. Jedna bądź oczywiście kilka. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie zapisy różnego rodzaju, jeżeli chodzi o dokumenty, umowy, to ja myślę, że właśnie to jest obowiązek doktoranta, żeby właśnie czytać, żeby wszystko czytać dokładnie, zapoznawać się. Jeżeli czegoś nie wiemy, to dopytywać, czy to na uczelni, czy w ramach chociażby naszej tutaj współpracy, czy to z promotorem, czy z innymi osobami z zespołu, a więc aby właśnie
nie dość, że się sami musimy zapoznać z wszelkiego rodzaju dokumentami, jakie są oczywiście w naszym dostępie, to także, aby te dokumenty jeszcze później zweryfikować, dopytując o jakieś kwestie, które dla nas, którzy niejednokrotnie nie jesteśmy prawnikami, mogą być niejasne, co jest też oczywiście zrozumiałe. A więc ja bym na to jeszcze przede wszystkim zwróciła uwagę i tutaj zaznaczyła, że to jest faktycznie nasz obowiązek jako doktoranta, żeby zawsze czytać wszystkie dokumenty i być na bieżąco z ich zawartością. Super. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Może ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo tutaj Panie zwróciłyście uwagę na maila, że ten mail jest niedopowiedziany i tak dalej. Ja myślę, że problem jest poważniejszy. Jeżeli doktorant ma jakieś wątpliwości, czy ma zastrzeżenia do promotora lub odwrotnie, to ja bym sugerowała rzeczywiście wcześniej rozmowę, nawet jeżeli ona będzie online, obojętnie, ale rozmowę, zanim się napisze maila. Mail jest dokumentem. Tego się już nie odwróci. I czasami to, co jest zapisane w mailu, potem ktoś może wykorzystać jako udokumentowanie stanu rzeczy. Więc dopóki Państwo jesteście w stanie, że tak powiem, łagodzić jakieś sytuacje konfliktowe w trakcie rozmowy, to lepiej to jest zrobić, a później dopiero napisać maila. To już jest taki krok, który zostawia ślady. Zgadza się. Bardzo cenna wskazówka. Dziękuję za nią. Dobrze, to teraz, żeby nie było tak czarno, chociaż pytanie troszeczkę na to wskaże, to może poruszymy temat, który bardzo często interesuje wszystkich większość doktorantów w okresie letnim, czyli dotyczący tak zwanej przerwy wypoczynkowej. Czy doktorantowi taka przerwa przysługuje i jak już rozmawiamy o promotorach, czy jest szansa, że promotor może na taką przerwę nie wyrazić zgody? Co mówią o tym ewentualnie przepisy, bądź gdzie możemy znaleźć odpowiedź? Znaczy, proszę Państwa, na to jest przepis ustawowy, także tutaj nie ma dyskusji. Doktorantowi przysługuje przerwa. Ustawa mówi, że to jest przerwa w wymiarze nieprzekraczalnym 8 tygodni w roku. To nie znaczy, że musi to być 8 tygodni, ponieważ jest to nieprzekraczalny termin. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że promotor nie wyrazi zgody na przerwę. Jeżeli tak by miało być, to myślę, że doktorant powinien dokumentować fakt, że nie miał przerwy, że był codziennie w pracy, realizował zadania i tak dalej. Ta przerwa to nie znaczy, że to jest 1 dzień w tygodniu, bo coś pojechał załatwić, czy do innego laboratorium, tylko ta przerwa powinna mu zagwarantować wypoczynek po to, żeby mógł sprawnie prowadzić dalej badania. Tak samo jak student ma przerwę zimą, latem po to, żeby odpocząć. W tej chwili zazwyczaj uczelnie sobie organizują w taki sposób wakacje letnie, że jest miesiąc zatrzymania pracy uczelni, zwykle jest to sierpień, i wtedy rektor wydaje jakieś tam zarządzenie, które prosi, żeby osoby, które nie muszą rzeczywiście, nie pojawiały się na uczelni, i wtedy wymuszają wypisanie urlopu. Uważam, że jeżeli w uczelni jest problem z tym, że są jakieś głosy doktorantów, że są zmęczeni, bo niestety muszą pracować ciągle i tak dalej, należałoby te przerwy po prostu zapisywać, tak jak jest urlop pracownika, tak samo mieć taki zeszyt czy dokumentację, która będzie w jednoznaczny sposób określała, kiedy jest przerwa dla tego doktoranta. To będzie chroniło dwie strony. I doktoranta, bo ma zagwarantowaną przerwę, ale też promotora czy jego opiekuna, który być może zarzuca mu się, że nie ma przerwy, a nie wiemy tak naprawdę, czy tak się dzieje, czy nie. Także można to dokumentować i wtedy pozbawiamy wszelkich zarzutów i problemów w tym zakresie. Dobrze. Ale przysługuje przerwa. A czy jaka jest ścieżka wnioskowania o taką przerwę? Czy to składamy wniosek do dyrektora, czy musimy mieć opinię promotora, że on w tym czasie wyraża zgodę, aby doktorant miał przerwę? Czy może być taka sytuacja, że doktorant na przykład sobie zaplanuje urlop w trakcie realizacji, nie wiem, czy zajęć dydaktycznych, czy praktyk zawodowych? Jak możemy się odnieść wówczas do takiej sytuacji? To znaczy zakładamy a priori, że ta przerwa to są okresy przerwy pracy uczelni, czyli jest to okres letni, ewentualnie przerwa tam w okresie świąt, czy przerwa międzysemestralna. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i semestr to jest jego czas pracy. Także zakładamy, że to już tak a priori, jak mówię,
że w momencie, kiedy kończą się zajęcia, uzyskał zaliczenia, no to wtedy ma przerwę, no bo to wraca do szkoły dopiero w październiku. Szczegóły, jeśli chodzi o obecność na uczelni, no to już ustala ze swoją jednostką. My, ponieważ no, nasza szkoła, jak Państwo wiecie, to jest wspólna szkoła, która łączy tam 8 jednostek dużych, mamy 600 doktorantów, no nie jesteśmy w stanie widzieć tego doktoranta, czy on jest w czasie wakacji w pracy, czy nie. No to już jest raczej umowa z promotorem i jednostką, do której ten doktorant jest przypisany, w jaki sposób to regulują. Można to zrobić na poziomie szkoły, no ale to sobie wyobraźcie teraz dokumentowanie tego dla 800 osób. No trochę byłoby to absurdalne. Zgadza się. Patrycja, czy Ty coś w tym temacie jeszcze? To znaczy, jeżeli chodzi o instytuty, to na przykład w moim instytucie to zazwyczaj jest tak, że po prostu faktycznie jest to indywidualne ustalenie pomiędzy doktorantem a promotorem i to oczywiście jest wyznaczane też w okresie letnim. Absolutnie to nie jest w momencie, kiedy jest na przykład, nie wiem, załóżmy, że listopad i prowadzimy jakieś badania, jesteśmy w ich trakcie i właściwie wszystkie ręce na pokład. Natomiast faktycznie tutaj też należy wskazać, że oczywiście w instytutach nie mamy dydaktyki, w związku z czym troszeczkę ten semestr może inaczej przebiegać, bądź też inaczej niektórzy mogą założyć, że to może przebiegać ze względu właśnie na to, że jednak nie mamy takiej chociażby tej przerwy zimowej, która jeżeli sesja zostanie przez studentów zaliczona w pierwszym podejściu, to na przykład niektórzy uważają, że mogą sobie na ten drugi czas zrobić krótkie na przykład wakacje. Natomiast faktycznie to jest indywidualna sprawa ustalana pomiędzy promotorem a doktorantem, też chociażby z tego względu, że jednak no tutaj instytuty to nie są zazwyczaj tak bardzo liczne, jeżeli chodzi o doktorantów, a raczej są takie dość, powiedziałabym, umiarkowane, typu na przykład to jest 20 doktorantów, bądź nawet czasami mniej, różnie. W związku z czym raczej nie ma też takich, znowu tutaj jest czasami nawet za mało osób, żeby ustalać jakieś jeszcze inne takie przepisy, więc to są regulacje, które po prostu są ustalone pomiędzy doktorantem a promotorem. Dziękuję. To w takim razie płynnie przejdźmy do pytania troszeczkę nacechowanego negatywnie, niemniej równie ważnego z perspektywy doktoranta. Jeśli takowy zauważy, że łamane są jego prawa, do kogo może się wówczas zwrócić, ewentualnie gdzie zasięgnąć porady czy pomocy i co mówią o tym przepisy, jakie mamy praktyki w szkole, ewentualnie w instytucie. Bardzo proszę o wskazówkę, może zacznijmy od Patrycji w tym zakresie. Ja myślę, że najpierw musimy wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki. Jak już dopiero mamy to zdefiniowane w ramach chociażby regulaminu szkoły doktorskiej, jakiej podlegamy i oczywiście też ustawie, to wówczas możemy zacząć to weryfikować i ja przede wszystkim bym tu kierowała się na taką zwyczajną najpierw ścieżkę, więc bym porozmawiała ze swoimi innymi koleżankami, kolegami, doktorantami celem po prostu wymiany jakichś swoich doświadczeń i informacji. Natomiast jeżeli chodzi o instytuty, to zazwyczaj tutaj faktycznie to w pierwszej kolejności przebiega w taki sposób, bym powiedziała, na linii doktorant, żeby po prostu wymienić się dobrymi informacjami, a później ewentualnie tego typu też rozmowy są prowadzone właśnie wyżej, czyli z promotorem. Aczkolwiek muszę też powiedzieć, że to też wszystko zależy oczywiście od tego, kim jest doktorant, jakie ma swoje prawa i jakie ma obowiązki, bo na przykład też zupełnie inaczej to wygląda w przypadku doktoranta chociażby takiej szkoły społecznej, inaczej w przypadku doktoranta, który generalnie realizuje swój doktorat chociażby właśnie w takiej dyscyplinie bardziej chemicznej, fizycznej, gdzie są jednak troszeczkę też inne obowiązki, nawet związane z tym, że przecież doktorant, który realizuje właśnie taki ścisły doktorat, no to on też podlega na przykład chociażby tutaj regulacjom w zakresie medycyny pracy, czy może w ogóle na przykład do danego laboratorium wejść, czy nie, więc on też musi o tym pamiętać, żeby tutaj o ten swój obowiązek i o to swoje prawo zadbać, czy na przykład jest osoba, która jest niepełnosprawna, a więc czy na przykład właśnie cechuje się jakimś rodzajem niepełnosprawności, więc ja bym też oczywiście najpierw wzięła i raczej tutaj myślała o takich elementach wsparcia, tutaj też swojej osoby, którym ja bezpośrednio jako doktorant podlegam.
Więc, ale jeżeli chodzi o takie podsumowanie, to oczywiście najpierw tutaj jest kwestia wymiany informacji między tutaj oczywiście doktorantami, a później oczywiście wsparcie możemy szukać u promotora. Bardzo często mamy też na przykład na uczelniach rzeczników praw doktoranta, takich lokalnych rzeczników praw doktoranta, którzy dbają o prawa doktoranta, powinni tutaj nas wspierać jako doktorantów i do nich też można się udać na przykład na konsultacje z prośbą o pomoc i tak samo samorząd doktorancki, który na przykład na danej uczelni obowiązuje, to też jest miejsce, w którym na pewno taką pomoc, jeżeli uznajemy, że właśnie jakieś nasze tutaj działania, aktywności budzą nasze wątpliwości, to też możemy oczywiście tam skierować się z prośbą o pomoc. No a później oczywiście w ramach dobrych praktyk, jak i również w ramach no takiej, powiedziałabym, wymiany informacji z doktorantami możemy szukać tego wsparcia dalej. Dziękuję bardzo. Pani profesor, jak to ma się w tak wielkiej szkole? Może dopowiem coś tylko. Myślę, że problemy praw, które są zapisane w regulaminach, nie są dużym kłopotem, bo wtedy odnosimy się do dokumentu, do tych zapisów i możemy coś z tym zrobić. Gorzej, jeżeli doktorant zgłasza jakiś problem, który nie jest zawarty w regulaminie. I wtedy rzeczywiście ten problem trzeba rozstrzygnąć już na poziomie uczelni. Dobrze, jeżeli on ze wsparciem na przykład przewodniczącego Rady Doktorantów pojawi się u dyrektora szkoły, przeanalizuje się ten problem, czy też sięgnie się do innych przepisów. Mamy zwykle w uczelni również prawników i takie problematyczne sprawy dobrze jest oprzeć o takie interpretacje prawne. Ja muszę Państwu powiedzieć, że wielokrotnie, zresztą ja dyrektorem szkoły nie jestem zbyt długo, o czym Basia tutaj wie, i w związku z tym często korzystam właśnie z pomocy prawników. Nie obawiam się tego, tylko przygotowuję pytanie, ewentualnie zestaw dokumentów, które dotyczą takiego problemu, które są dostępne i proszę o interpretację. I rzeczywiście ta interpretacja często nam pomaga rozstrzygnąć nawet bardzo jakieś kłopotliwe zagadnienia. Również w tym przypadku, jeśli chodzi o prawa doktoranta, jeżeli to nie jest jasno sformułowane w przepisach uczelni, czy też wcześniej w ustawie, to dobrze jest wtedy sformułować odpowiednio to pytanie i skierować do prawników. Oni na pewno zinterpretują odpowiednio dokumenty, które obowiązują, odniosą się do tego i powiedzą, jakie są możliwości reakcji w takiej sytuacji. Zgadza się. Cenna uwaga, dziękuję bardzo. I teraz może płynnie przejdźmy do obowiązków doktoranckich. Z mojej perspektywy zawsze to jest siła napędowa każdej rozprawy i opracowywanych badań, przygotowywanej rozprawy czy pracy doktorskiej. Niemniej mam świadomość, że nie każdy doktorant traktuje swoje obowiązki jako właśnie takowe. W związku z tym mam pytanie do drogich naszych pań. Realizacja IPB. Czym jest IPB? Jaka jest jego forma i jaka jest rola promotora w tworzeniu tego dokumentu? To może zacznijmy od pani dyrektor. Dobrze. Czy ja może zacznę od tego słowa obowiązki doktoranta. Proszę Państwa, nam się zawsze obowiązki bardzo źle kojarzą, bo to jakoś tak przez całe życie, jak ktoś ma obowiązki, to już widzi, jak mu ta głowa opada, co jakiś ciężki kamień i tak dalej. No i chyba to jest niedobrze sformułowane we wszystkich dokumentach. Może to też są prawa jednak w większości, bo on ma prawo robienia doktoratu, tylko inny zakres praw, prawda? Bo to jest obowiązek, ale on tak naprawdę jest prawem, bo on może zrobić IPB, może obronić doktorat w efekcie, być doktorem, daje mu to perspektywy, awans i tak dalej. Spójrzmy trochę inaczej na te obowiązki. No ale dobrze, no to już patrzymy trochę teraz bardziej pozytywnie na ten zapis obowiązków doktoranta. Proszę Państwa, jak wiecie, w szkołach doktorskich w Polsce przepis jest taki, że doktorant otrzymuje stypendium. Nie jest to kwestia wyboru, tylko jest taki obowiązek, że doktorant otrzymuje stypendium. Wobec tego oczekujemy, że ten doktorant będzie pracował. On dostaje stypendium po to, żeby mógł pracować i ten czas, który to stypendium miałby zarobić, to jest czas, który poświęcić powinien pracy naukowej, żeby potem uzyskać stopień doktora. To jest takie moje spojrzenie na ten obowiązek. I teraz, skoro wiemy, że doktoranci są różni i promotorzy są różni, to nie tylko, że doktorant jest zły, ale czasami może być tak, że sprawę zaniedbuje promotor. Albo promotor ciągle gdzieś wyjeżdża i nie ma czasu dla tego doktoranta. Wobec tego próbujemy stworzyć, ja bym to nazwała takie kamienie milowe w tej całej edukacji,
żeby móc tego doktoranta jak gdyby skorygować i go tak czasami naprostować na te dobre tory, żeby mógł przez kolejny okres pracować z korzyścią dla siebie. Bo tak właściwie pracuje tylko z korzyścią dla siebie. No i pierwszym takim etapem jest przygotowanie indywidualnego planu badawczego. Proszę Państwa, ten plan powstaje po pierwszym roku tego obecności w szkole doktorów. Ja bym powiedziała, że to jest taki bardzo ważny okres rozruchowy, dlatego że on musi rozeznać tematykę, musi sobie przeprowadzić analizę literatury, zobaczyć, co się dzieje w świecie, zidentyfikować problem, stwierdzić, czy ten problem jest na pewno nowy i wymaga jakichś badań naukowych, a nie jest to problem, który, o właśnie, powstały 4 inne doktoraty w innych szkołach doktorskich. Prawda? Więc to jest taki okres, który go rzeczywiście ustawi na dalsze badania. I tutaj, tworząc ten IPB, czyli ten indywidualny plan badawczy, rola promotora jest zapewne spora, dlatego że to jest osoba z wieloletnim doświadczeniem, jest specjalistą w danej dyscyplinie, bardzo często recenzuje różne prace doktorskie, habilitacyjne, profesury i tak dalej, no więc ma wyobrażenie, co się dzieje w tym zakresie i potrafi skorygować ewentualne błędy w propozycjach, które daje doktorant. Natomiast jestem daleka od tego, żeby widzieć promotora tutaj jako twórcę tego IPB. Doktorat jest dziełem doktoranta. On powinien robić badania, zaproponować sposób badania. Promotor powinien go skorygować ewentualnie, pomóc mu to zrobić, może pomóc w sformułowaniu pewnych myśli. Natomiast dobrze, jeżeli ten IPB rzeczywiście wynika z takiej rocznej pracy tego doktoranta. Gwarantuję Państwu, że wtedy on będzie się dobrze czuł z tą pracą, będzie sam realizował to, co sobie zaplanował, co sobie wyobraził. Najgorsza sytuacja jest taka, jeżeli promotor narzuci swoją wizję i ten doktorat wchodzi do tego jak do ciasnych butów. I on przez całe kolejne okresy będzie kulał, bo mu to nie pasuje. Albo nie te metody, albo metodologia, generalnie mówiąc. Być może obszar, który sobie wyobraził jako badawczy, poszedł w zupełnie innym kierunku. Na przykład on sobie wyobrażał jakieś metody klasyczne, a tu mu ktoś wchodzić każe w sztuczną inteligencję i tego typu zagadnienia, które on nie akceptuje i mu się nie podobają. No. Także niech to jest dzieło doktoranta z dużą pomocą promotora, który go koryguje i pozwala mu się ustawić, tak dopasować do tego świata. Tak sobie wyobrażam ten IPB. Oddaję głos. Dziękuję. A Patrycjo, jak to wygląda w instytucie? W instytucie wygląda to bardzo zbliżenie w tym znaczeniu, że oczywiście na pierwszym roku jest tworzony indywidualny plan badawczy, natomiast myślę sobie, że tutaj faktycznie to jest nawet dużą korzyścią dla doktoranta, jeżeli to będzie jego indywidualna praca faktycznie, a nie na przykład temat narzucony i w sumie tutaj przez promotora w większym zakresie proponowany, bo też podczas tworzenia tego indywidualnego planu badawczego doktorant będzie miał niezwykłą możliwość, żeby się bardzo dużo nauczyć. Przede wszystkim właśnie zrobić ten przegląd literatury. Być może na podstawie tego przeglądu i już zacząć tworzyć na przykład jakąś publikację naukową. Więc to jest też dla niego bardzo taki według mnie wartościowy czas, tworzenie właśnie tego indywidualnego planu, kiedy on ma taką bardzo dobrą możliwość na to, żeby pod okiem swojego promotora, mentora zacząć się już rozwijać i też wejść w taką właśnie fajną współpracę i żeby tą współpracę faktycznie poczuć i nawiązać. Więc ja myślę, że jak najbardziej to jest ten moment, kiedy faktycznie to powinno nie być narzucone przez promotora, ale jednak to powinno przede wszystkim wypłynąć od doktoranta, żeby on nabrał nawet takiego, bym powiedziała, zainteresowania większego naukowego, czyli żeby faktycznie on zaczął chcieć eksplorować swój temat, rozwijać go, kształtować tak, jak on sobie to założył, bądź być może jak zaczyna kiełkować w nim myśl, że ten doktorat może w taki, a nie inny sposób wyglądać i faktycznie to może też być ten moment, kiedy się w nim zaszczepi tą taką ciekawość naukową, odkrywczą, badawczą, która później będzie skutkować tylko kolejnymi takimi już bardziej metodologicznymi i oczywiście badawczymi elementami, a więc realizacją badań i później wynikami i koniec końców doktoratem. Zgadzam się, dziękuję. To może też ze swojej strony myślę, że warto dodać, że indywidualny plan badawczy to jest taka zapisana w sumie umowa
i taki harmonogram tego, co będziemy tworzyć podczas przygotowywania pracy doktorskiej. I z tego też, z realizacji tego planu jesteśmy rozliczani przy ocenie śródokresowej, czyli przy takim etapie, gdzie rzeczywiście komisja wykwalifikowanych osób i doświadczonych promotorów i profesorów sprawdza, czy my rzeczywiście podążamy tą ścieżką, którą mamy założone jako taki kamienie milowe właściwie swojej rozprawy doktorskiej. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, aby dodać, że to jest taka umowa zapisana pomiędzy doktorantem i też jego zobowiązaniami wobec realizacji całego toku kształcenia też, ewentualnych publikacji późniejszych i w konsekwencji wykonania badań i skomponowania całej pracy doktorskiej. Ja może jeszcze tutaj wtrącę jedną rzecz. Proszę Państwa, indywidualny plan badawczy powstaje po pierwszym roku. Może się zdarzyć, że po drugim roku, już nawet po ocenie śródokresowej, nagle następuje jakaś zmiana w zakresie badań. No wystarczy, że na przykład wybuchła pandemia i teraz zmieniamy sposób badania, bo nie mamy wstępu do jakiegoś laboratorium, robimy symulację, cokolwiek. To nie jest koniec świata. Doktorat powstaje ciągle, więc wtedy warto po prostu zgłosić się do szkoły doktorskiej, zaproponować zmianę tego indywidualnego planu badawczego. On oczywiście musi być zaakceptowany przez promotora. Jeżeli jest związany ze zmianą tematu, no to w zależności od regulacji być może musi Rada Dyscypliny zatwierdzić zmianę tematu, żeby zagwarantować, że ona nadal jest w dyscyplinie. Ale takie zmiany są możliwe, także proszę się tutaj nie obawiać, że ten indywidualny plan badawczy, że to jest koniec świata. On musi być przygotowany solidnie, dobrze, jeżeli nie ulega zmianie, ale jeżeli taka konieczność nastąpi, to dobrze jest to zrobić zgodnie z przepisami i po prostu uporządkować sobie dokumentację, która jest w szkole doktorów. No i potem już po tej korekcie postępować dalej. Zgadza się. Dziękuję uprzejmie. I teraz przejdźmy może płynnie do tego, co powinno być takim drogowskazem każdego doktoranta, który już stanie się pełnoprawnym uczestnikiem szkoły doktorskiej, czyli regulamin szkoły doktorskiej. W obowiązkach doktorantów jest jego przestrzeganie. W związku z tym, czy ten regulamin jest tak sztywny, że nie można go nigdy zmienić, czy jeśli na przykład wydarzy się sytuacja, że doktoranci poprzez swoją radę, na przykład samorządową, zechcą dokonać jakichś modyfikacji, bo wiadomym jest, że taki przed przyjęciem czy przed zmianami musi być taki dokument zaakceptowany przez właśnie Radę Samorządów Szkół Doktorskich bądź Radę Samorządów Uczelni i czy mamy jakiś schemat gdzieś wymieniony, w jaki sposób postępujemy w takiej sytuacji. To, że to jest obowiązek, przestrzeganie tego regulaminu jest podstawowym obowiązkiem doktoranta, to wiemy. Ale czy jeśli się okaże sytuacja, że jednak jakieś kwestie wymagają dopracowania, o czym już wcześniej pani profesor wspomniała, czy jest taka ścieżka i do kogo w pierwszej kolejności powinniśmy się z tymi naszymi pomysłami zwrócić? No tutaj słabo będzie chyba. Ta odpowiedź się Państwu nie spodoba. No więc przestrzeganie regulaminu wynika z ustawy. Także to jest już dokument nadrzędny, tutaj z nim trudno jest dyskutować. Również regulamin jest zatwierdzany przez senaty lub rady naukowe. Więc nie da się go zmienić tak sobie, bo nam akurat dzisiaj coś nie pasuje, czy tam grupa doktorantów stwierdzi, że bo byśmy sobie tam zmienili punkt 3a. Niestety nie. To wymaga dużej pracy i zaakceptowania przez senat. No to teraz sobie wyobraźcie, że w Politechnice Śląskiej, zanim to trafi na senat, to ten regulamin musi być zaakceptowany przez wszystkie jednostki współtworzące szkołę doktorów, czyli Instytut Onkologii, Instytuty Panowskie i tak dalej. Czyli 8 innych rad naukowych musi go zaakceptować. No więc na pewno nie jest to takie proste. No więc sugeruję jednak stosować się do regulaminu, będzie łatwiej. Zgadzam się. A u Ciebie, Patrycjo? No ja mogę od siebie dodać, że jak najbardziej zgadzam się z panią profesor, że lepiej jest oczywiście regulamin przestrzegać i tutaj przede wszystkim się z nim właśnie rzetelnie zapoznać, tak żeby później też nie było jakiejś sytuacji, a ja nie wiedziałam albo nie wiedziałem. Po prostu zapoznać się i wiedzieć, co w nim się znajduje i traktować faktycznie jako taką, no tutaj bardzo powiedziałabym, że wartościową lekturę do przyswojenia, po to, żeby później nie było jakichkolwiek trudności i też właśnie takich sytuacji, ja czegoś nie wiedziałam, więc to jest jedno. Natomiast
Właśnie tutaj tworzymy prawo, ale prawo zawsze jest dla ludzi i prawda jest też taka, że faktycznie czasami ta administracja i ta strona prawna jest tak bardzo skomplikowana, zawiła i długo trwała, że to niejednokrotnie jest zdecydowanie trudniejsze niż w ogóle robienie samego doktoratu. Bo my właściwie powinniśmy być naukowcami, robić badania, tworzyć publikacje, realizować różnego rodzaju naukowe nasze aktywności. I to prawo powinno czasami nam bardziej sprzyjać, tak mi się przynajmniej wydaje, i być dla nas, aniżeli my dla tego prawa. Biorąc pod uwagę, że niejednokrotnie tutaj obie strony, czyli promotorzy i doktoranci chcą tego samego i idą w tym samym kierunku, czyli chcą po prostu rozwoju naukowego. Więc ja myślę sobie, że faktycznie oczywiście dobrze, że tego typu zapisy są i regulaminy też są, ale jakby było one trochę bardziej dla czasami człowieka i właśnie nie taką długotrwałą ścieżką były zmieniane, a jednak trochę krótszą, to byłoby chyba łatwiej. Chyba nie. Nie? Myślę, że byłby straszny bałagan. A być może, to też. Przestrzegam przed takim uszczegóławianiem regulaminów. Lepiej, jeżeli można, to odwołać się na przykład do ustawy. Nie zapisywać, że tak powiem, literalnie, co jest w ustawie, bo jeżeli ustawa się zmieni, to my znowu musimy zmienić regulamin. Natomiast jeżeli odwołujemy się do punktu ustawy, to niezależnie jak ono brzmi, to nas obowiązuje, prawda? Czyli nie przesztywniać tych dokumentów. Tak, to też. Na pewno tak. Natomiast moje doświadczenie w tej chwili jest takie, że mamy, no ja wiem, z tych 600, to powiedzmy 550 osób, które nigdy nie mają roszczeń, nie mają problemów z żadnym regulaminem. Natomiast jest grupa, która no, regularnie nam się pojawia i zawsze z czymś jest problem. Także myślę, że to są takie cechy osobnicze. I zwykle to jest tak, że wiele osób czyta tylko jakiś fragmencik, na przykład jakieś jego prawo i on się skupił na tej 2 linijeczkach. Trzeba przeczytać może zdanie wcześniej i 2 zdania później. I wtedy widzicie Państwo to w innym kontekście. Być może wcale nie jest ten zapis ani jakiś straszny, może zdanie dalej jest coś wyjaśnione, albo jest jakaś alternatywa podana. I często tak jest. Zresztą przepisy prawa są zapisywane zazwyczaj tak, że to, co jest ważne, jest u góry i potem jest albo lub, albo i tak dalej, czytamy sobie w dół. No i często jest tak, że jeżeli jest lub, no to się okazuje, że właściwie nie jest tak źle, bo to lub no, rozwiązuje mój problem. Także znowu zachęcam do czytania regulaminu. Dobrze, jak to jest taka Biblia, sobie wydrukować, to zwykle nie jest dużo stron i sobie gdzieś tam położyć na biurku i zanim się pisze pismo, czy jakieś no, skargę powiedzmy, przeczytać sobie ten fragment regulaminu, czy na pewno warto tą skargę napisać, a może jest jakiś prosty sposób, żeby ten problem rozwiązać. Jak się nie da, no to napisać oczywiście, ale jeżeli się da, to sugeruję takie no, przyjemniejsze dla wszystkich stron rozwiązanie. Dziękuję. Myślę, że to jest najbardziej popularny dokument, który używa się w administracji szkoły doktorskiej zawsze. Pierwsze co to się spogląda do tego aktu i to jest taka Biblia szkoły doktorskiej, więc z tego też nauczmy może doktorantów. Dobrze, to płynnie przejdźmy może do przestrzegania programu kształcenia. Jak to ma się do realizacji kształcenia w szkołach doktorskich? Kto powinien go przestrzegać i co się dzieje w sytuacji, kiedy ten niekoniecznie jest dokument, ten program przestrzega? No chyba ja zacznę. Chyba tak. Dobrze. Szanowni Państwo, znowu jeżeli chodzi o prawo i o ustawę, to jest wyraźnie napisane, że doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w artykule 207. Artykuł ten mówi, że jest zobowiązany do realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. A więc tu wyraźnie wskazuje na takie 2 obszary działalności doktoranta. Czy on musi realizować program kształcenia, który prowadzi do uzyskania efektów wymaganych, prawda, na 8. poziomie PRK. No i druga część to jest badania. No, co można zrobić? No niestety jest zapis taki, że doktorant, który nie realizuje tego programu kształcenia, może zostać skreślony. I tu dyrektor szkoły, jeżeli widzi, że ten doktorant nie pojawia się na żadnych zajęciach, nie ma zaliczeń, w ogóle no, uważa, że on jest tak wielkim naukowcem, że to go nie interesuje, to może go skreślić to jest wprost dokument udowadniający temu, że on nie realizuje programu kształcenia i może skreślić taką osobę.
Oczywiście takich drastycznych kroków nie podejmujemy w sposób taki bez konsultacji. Zwykle próbujemy się dowiedzieć, co się dzieje z tym doktorantem, bo może jest jakaś sytuacja, nie wiem, rodzinna, zdrowotna, osobista, cokolwiek, że tego doktoranta próbujemy mu pomóc, żeby tą sprawę wyjaśnić, czy żeby nadrobił zajęcia i tak dalej. Natomiast ustawa wyraźnie mówi, że obowiązkiem doktoranta jest udział w kształceniu. On powinien się kształcić, ma obowiązek zaliczać poszczególne tam zajęcia i tak dalej, co jest określone w programie studiów, no i to znowu określa regulamin, który odwołuje się do programu studiów. To na razie tyle, może jeszcze potem coś dopowiem. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Rozumiem, że program kształcenia również obowiązuje u Ciebie, Patrycjo. Tak, oczywiście, jak najbardziej obowiązuje. No i to oczywiście jest przestrzegane, powinno być przestrzegane przez doktorantów. Jeżeli nie, to oczywiście są wyciągane dokładnie tego typu same konsekwencje, jak tu pani profesor wskazała. Natomiast też zdecydowanie, jeżeli chodzi o te instytuty planowe, to należy przede wszystkim tutaj wziąć pod uwagę, że one troszeczkę mają, bym powiedziała, mniejszą strukturę, bo jednak my mamy zdecydowanie tą administrację, przynajmniej mój instytut ma taką, bym powiedziała, bardziej jednak rodzinną, aniżeli taką bardzo sztywną administracyjną. Po prostu osób w administracji jest chyba 5-6, więc generalnie jesteśmy też w miarę bardziej tak nakierowani na to, żeby faktycznie mieć też inne relacje z doktorantami, bo też jest ich znowu mniej. W związku z czym często po prostu jesteśmy w stanie szybciej wyłapać na przykład jakąś nieobecność doktoranta albo to, że na przykład jest w jakiś sposób niedysponowany przez dłuższy czas i szybciej dowiedzieć się, co może być tego powodem. Niemniej oczywiście, jeżeli chodzi o takie konkretne tutaj regulaminowe, techniczne elementy dotyczące tego, jak postępować w przypadku na przykład, kiedy właśnie tego doktoranta nie ma, to oczywiście one są bardzo zbliżone. Właściwie można powiedzieć, że takie same, tutaj nie ma jakichkolwiek innych gdzieś tam wewnętrznych własnych zapisów. Niemniej faktycznie, jeżeli chodzi o te rezultaty kształcenia, no to jesteśmy w stanie po prostu czasami szybciej zweryfikować taką osobę, aniżeli na przykład w przypadku uczelni takiej dużej, bo na ogół zarówno promotor ma częstszy kontakt ze swoim doktorantem, jak i również w ogóle, jeżeli doktorant jest w obrębie jakiegoś zespołu, to też oczywiście ten kontakt jest częstszy i po prostu można pewnego rodzaju tutaj wyłapać ewentualne problemy, trudności, które by miały skutkować na przykład skreśleniem doktoranta. Ale oczywiście, jeżeli ktoś pojawił się tylko i wyłącznie na rozpoczęciu, a potem ślad o nim kompletnie przepadł, to nie ma tutaj innej opcji, jak opcja dotycząca po prostu skreślenia takiej osoby. Ja może jeszcze powiem o kilku przypadkach takich, którymi się już spotkałam. Może, bo tak, są pewne zajęcia zazwyczaj obligatoryjne, niektóre są fakultatywne, można je wybierać i tak dalej. Może się zdarzyć sytuacja, że doktorant przegapił jakiś tam problem, na przykład zapisał się na, powiedzmy, tam grupę 5 zajęć i o jednym zapomniał. Po prostu źle sobie policzył i zapomniał, że jeszcze jakiś przedmiot go w tym programie obowiązuje. No i teraz jest w połowie semestru i on nagle zauważa, że coś jest nie tak, że powinien być na zajęciach, jest nieobecny. No jeżeli on taki problem zgłosi do szkoły, to my próbujemy się to rozwiązać. Czy kontaktujemy się wtedy z nauczycielem, ten nauczyciel albo mu, no oczywiście dopuszcza go do pozostałych zajęć, tam udostępni mu czy materiały, czy też go poprosi o przygotowanie jakiegoś materiału dotyczącego tej tematyki, czyli no staramy się temu doktorantowi pomóc. Natomiast jeżeli to jest osoba, która po prostu na żadne zajęcia się nie wpisuje, no bo ma taki charakter, no to proszę wybaczyć, nie będziemy mu pomagać. No przy tam 500 czy 600 doktorantach jest to niewykonalne też, a poza tym, proszę Państwa, to jest osoba dorosła. My już musimy traktować taką osobę jaką dorosłą. Często to są osoby, które mają własne rodziny, dzieci i nagle tutaj idąc do szkoły doktorów stają się małymi dziećmi i oczekują, żeby ich prowadzić za rękę. Myślę, że byłoby to nawet z naszej strony nieeleganckie. Nie chcę traktować doktoranta jak dziecko. To jest dorosły człowiek, który podjął się poważnego zadania prowadzenia badań. Chce być doktorem nauk, czy technicznych, czy innych, no i dajmy mu szansę. Natomiast skoro wie, że ma obowiązki właśnie te dwa podstawowe,
czy uczestniczenia w zajęciach i zaliczenia semestrów czy lat, w zależności od szkoły, oraz prowadzenia badań i dlatego dostaje stypendium, bo tu znowu jest ta kwestia finansowa, to mamy go prawo rozliczyć z jednego i z drugiego. I tak też robimy. Ja też może dodam jeszcze takie dwie rzeczy, które mi przyszły na myśl, jak pani profesor mówi, mianowicie a propos tych praw i obowiązków. Ja myślę, że to też kwestia jest odpowiedzialności. Jeżeli osoba rekrutuje się do szkoły doktorskiej, to też powinna po prostu wziąć na siebie tą odpowiedzialność, jaka następnie będzie po prostu wynikała z efektów kształcenia i oczywiście z indywidualnego planu badawczego. A taka druga moja dygresja króciutka, to dotyczy tego, że czasami u nas w instytucie mamy też coś takiego, nie potrafię wskazać, czy to jest praktykowane we wszystkich instytutach, natomiast u nas na przykład możemy też niektóre zajęcia, jeżeli stwierdzimy, że w danym semestrze po prostu, nie wiem, mamy więcej czasu, albo więcej chęci, albo więcej sił, to możemy po prostu niektóre przedmioty z lat późniejszych wykonać wcześniej, a więc na przykład na tym semestrze wcześniejszym, po to, żeby później właśnie niektóre już te zajęcia kolejne były w tym danym kolejnym semestrze zaliczone i nie trzeba było później już ich realizować. Taka elastyczność kształcenia to już zależy od programu szkoły. Ona jest dopuszczalna, zresztą wiecie Państwo, studenci też często, doktoranci wyjeżdżają za granicę na staże, no ale wtedy trzeba wcześniej, przed wyjazdem uzgodnić sposób zaliczenia, czy to z prowadzącym, ale zgłosić ten problem w szkole i szkoła wtedy kontaktuje się z prowadzącym, przecież ustala zasady zaliczenia. Czasami jest tak, że wyjeżdża do innej uczelni, w której też jest kształcenie w szkole, no i to jest kwestia porównania, że tak powiem, zajęć, czy tam programu, jaki jest tam realizowany i na podstawie zaliczenia w tamtej szkole możemy uznać zaliczenie u nas. Także to jest wiele takich aspektów, ale to znaczy, że ta osoba dalej się kształci, ona podejmuje kształcenie. Nie jest tutaj osobą leniwą, która uznała, że już wszystko wie i ma to w nosie. To mówimy o takich skrajnych przypadkach tutaj. Generalnie trzeba powiedzieć, że nie ma większych problemów z doktorantami. To są jakieś sporadyczne przypadki, że ktoś w taki sposób podchodzi do kształcenia, że uważa, że już wszystko wie i mu to jest do niczego niepotrzebne. No ale wtedy nie powinien podejmować się kształcenia w szkole doktorów, tylko zrobić sobie doktorat eksternistycznie. Tak jest. Dziękuję uprzejmie. I teraz zagadnienie ściśle związane z kształceniem, czyli praktyki dydaktyczne. Jak to wygląda w praktyce? Jaka ilość godzin jest przewidziana? Czy regulują to przepisy ustawy, czy regulamin szkoły doktorskiej? I co w przypadku, może już połączmy, kiedy promotor zaleca, czy wskazuje, aby wykonać ich więcej niż jest zapisane, co wtedy, jeśli doktorant zna swoje ograniczenia w ilości co do godzin i jaki sposób ewentualnie wówczas zadziałać w tej sprawie. Panią profesor poproszę. Proszę Państwa, praktyka jest określona ustawowo. Ustawa mówi tak, że praktyka może być zaplanowana w programie kształcenia w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin. Czyli to jest to maks. I już odpowiadam, że promotor nie może wymagać więcej. Czyli tyle może mu zlecić, że tak powiem, wykonanie, ale zazwyczaj ta ilość godzin jest jeszcze określona programem kształcenia. Czyli trudno powiedzieć, że w każdej szkole to jest 60 godzin. Jeżeli to jest szkoła doktorska uczelni, która ma dużo zajęć, to zapewne te 60 godzin będzie wpisane do programu kształcenia. Natomiast jeżeli jest to na przykład instytut naukowy, to zapewne nie będzie kształcenia, no bo nawet nie ma jak kształcić i kogo. Natomiast mogą to być jakieś inne formy, na przykład które udział w konferencjach, czy prezentacji, czy prowadzenia szkoleń, czy jakieś inne formy, które tutaj pokazują te kompetencje, że tak powiem, dydaktyczne. Może tak byłoby to najlepiej sformułować. Także proszę Państwa, jeszcze raz, ustawa mówi o tym, że praktyka jest regulowana przez regulamin szkoły, nie może być więcej niż 60 godzin. I to jest właściwie wszystko. A Ty, Patrycjo, wspominałaś, że u Was nie ma czegoś takiego jak dydaktyka. W związku z tym, jak to wygląda w instytucie? Na przykład właśnie tutaj, tak jak pani profesor słusznie wskazała, to może być inna forma, jeżeli chodzi o to zaliczenie. To mogą być albo konferencje, albo na przykład warsztaty.
Często to mogą być na przykład warsztaty we współpracy z jakimiś szkołami albo podstawowymi, no rzadziej w sumie ponadgimnazjalnymi, czyli tymi liceami, więc najczęściej to są takie szkoły właśnie podstawowe, gdzie po prostu doktoranci prowadzą jakieś ciekawe eksperymenty, pokazują różnego rodzaju w formie warsztatowej dzieciom takie krótkie ciekawostki badawczo-naukowe, więc to może być coś takiego. To też może być uczestnictwo w różnego rodzaju piknikach naukowych i przygotowywanie się do nich. To oczywiście może być też właśnie udział w konferencjach, bądź też jakiekolwiek inne formy aktywności, które zostaną uzgodnione z promotorem i będą przez obie strony akceptowane. Dziękuję bardzo. I chyba zmierzając do końca tego wątku, w kontekście do obowiązków, to uważam, że jednym z najważniejszych obowiązków doktoranta jest realizacja jego pracy doktorskiej. I w związku z powyższym, aby też troszeczkę połączyć kolejne nasze zagadnienie, jaka jest rola promotora w tym procesie i tak, jaka jest rola promotora? Może obowiązek publikacyjny zostawimy na za chwileczkę. W związku z powyższym, że pani profesor ma zdecydowanie większe doświadczenie, Patrycjo, mam nadzieję, że to przed tobą, w promowaniu doktorantów i w rozprawach doktorskich, jako też wieloletni recenzent. W związku z powyższym, pani profesor, proszę o odpowiedź na to pytanie jako pierwsze. Ja może tutaj przewrotnie powiem, że prawem doktoranta jest złożenie pracy doktorskiej. Zgadzam się. To jest prawo doktoranta. Jeżeli nie skorzysta z tego prawa, nie uzyska stopnia. To nie jest jego obowiązek. Myślę, że to jest właśnie źle zapisane w ustawie, bo to od razu ustawia nas znowu w takim negatywnym odczuciu, że to złożenie pracy to jest jakaś męka. Proszę Państwa, no Basia jest świeżo tutaj po obronie doktoratu i wiemy wszyscy, którzy broniliśmy doktoraty, że ten etap pracy, szczególnie ten końcowy, on w sumie wspomina się go bardzo dobrze, bo to jest taka intensywna praca. Człowiek często nie śpi po nocach nie dlatego, że nie idzie spać, tylko że ciągle ma jakieś myśli, pomysły, jeszcze coś chce poprawić, tak czuje się ważny. I jeżeli tak spojrzymy na tą pracę i rozprawę doktorską, to wtedy widzimy ją troszeczkę inaczej. Rozprawa doktorska jest dziełem doktoranta. Natomiast niewątpliwie promotor jest osobą, która ma doświadczenie i może zwrócić uwagę chociażby na to, jak tą pracę ułożyć, co jest istotne, jak wyciągać wnioski, jak zrobić układ, że tak powiem, badań, które rzeczy są istotne i należy je wyeksponować. Myślę, że młody naukowiec, często mając bardzo dobre wyniki badań, może nie umieć wyeksponować tego, co jest istotne z naukowego punktu widzenia. I to jest ta podstawowa rola promotora, przynajmniej w moim odczuciu. Zgadzam się. Ty jesteś, Patrycjo, na etapie, mam nadzieję, tworzenia swojej końcowej... No i dlatego uśmiechnięta. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, właśnie teraz nie śpię po nocach. To jest ten etap. Natomiast ja się tu absolutnie zgodzę z panią profesor i nawet mi się przypomina taki mem, nie wiem czy kojarzycie, ale tutaj myśl po prostu doktoranta to jest tysiące różnych szyn pociągowych, a myśl promotora to jest jedna prosta szyna, która po prostu jest w wyznaczonym kierunku tutaj ukierunkowana i faktycznie ja tak doskonale tutaj się zgadzam z profesor, że profesorowie, promotorzy to są nasi mentorzy, którzy są w stanie po prostu czasami te nasze niezwykłe burze mózgów, które nami tutaj się czasami toczą, to są w stanie nam bardzo w taki sposób klarowny i jasny wszystko ładnie rozprostować, powiedzieć co i jak i właśnie tutaj wspomóc nas w tym, żeby ta praca i końcowy jej etap był dla nas też takim po prostu etapem, który nas finalnie doprowadzi do złożenia tej rozprawy, ale też będzie nam przez ten taki, bym powiedziała, ten etap właśnie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego roku, no to będzie nam dało dobre wskazówki i będzie nas zawsze tak właśnie stopował, żebyśmy nie przesadzili, albo też znowu, żeby czasami niektóre elementy, które wydają nam się istotne, to żebyśmy też niepotrzebnie dodawali coś, co okazuje się, że nie ma zupełnie czasami racji w tym naszym doktoracie, bo my na dobrą sprawę się cały czas uczymy.
I to jest też według mnie, doktorat to jest moment, kiedy my cały czas się rozwijamy i uczymy. Promotorzy już mają zdecydowanie większe w tym doświadczenie niż my, więc są w stanie nas w tej naszej nauce pokierować odpowiednio, żeby ten doktorat faktycznie był no, takim zwieńczeniem tej naszej pracy, którą wykonujemy przez ten okres realizacji doktoratu. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj też taka właśnie branie i czerpanie od tego promotora, tego jego doświadczenia to jest taki istotny element, żeby później nie spać może aż tak bardzo po nocach, tylko jednak czasami trochę tego snu też złapać. No może ja tutaj skoryguję trochę, my się też uczymy, naprawdę. I często od doktoranta, bo to jest taka relacja, że to jest dwóch naukowców. Jeden już jest dużym bagażem, ale może to, co pani powiedziała, że widzimy tak trochę jednotorowo, no to ta świeża krew pozwala nam zakrzywić, nie? Troszkę tak slalomem się po tej nauce przejechać. Natomiast pisząc doktorat jeszcze jest pewna taka obawa, że osoba, która realizuje badania i pisze pracę, dla niej wszystko jest oczywiste. Bardzo często doktoraci piszą coś na skróty. Tak. Po prostu pomijają pewien fragment, uważają, że każdy to wie. Ja na przykład jak z moimi doktorantami pracuję, to robimy na koniec takie ostatnie czytanie. Ja się po prostu czepiam każdego zdania, dosłownie. Mówię, a z czego to wynika? Albo skąd to wiesz? I potem jest, no rzeczywiście tu nie napisane. Albo to było w literaturze, no to się powołaj na tą literaturę i tak dalej, nie? Po prostu chodzi o to, żeby ktoś spojrzał na ten ostateczny wynik w taki sposób, raz, że fachowy, bo to też jest specjalista, promotor, ale też, żeby zatrzymał jakieś takie niepotrzebne emocje, bo często też tak jest w pracy, że nagle są jakieś zdania takie, nie, z emocjami, to jest praca naukowa, więc te emocje nie są potrzebne, ale żeby też uzupełnić o te rzeczy, które ułatwiają zrozumienie tego zakresu, który został zawarty innym osobom. Bo często ktoś postronny z innej dyscypliny chce przeczytać pracę, może nie jest specjalistą, ale ona powinna być na tyle zrozumiała, że on powinien złapać istotę tej pracy. Szczegóły to już potem może sobie studiować, czy analizować, bo tam sięgnie do literatury. Ale właśnie to jest rola promotora, moim zdaniem. Jak najbardziej też się zgadzam i tutaj od razu się też przyznaję, że ja też bardzo często na swojej drodze miałam takie właśnie momenty, kiedy no przecież to jest wszystko jasne. Ale nie, to wszystko nie jest wcale takie jasne, to trzeba o tym wszystkim właśnie napisać, żeby to stało się zrozumiałe dla większości, więc jak najbardziej to jest taki, chyba według mnie to jest taka dobra praktyka, dobra wskazówka nawet dla tych właśnie tutaj osób, które na przykład już teraz zaczynają pisać, żeby właśnie nawet się nie martwiły, kiedy ich promotorzy będą właśnie, tak jak pani profesor powiedziała, czepiać się tego każdego jednego zdania, bo to nie w złej wierze, tylko w tej dobrej jest robione. O to, żeby się recenzenci nie przyczepili, to jest tak. I czy na obronie, żeby nie nastąpiła taka, że mogło to być napisane, przecież wiem. No, szkoda by było. Ale ja może jeszcze dopowiem jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Proszę państwa, niedawno mieliśmy studia doktoranckie. I mogło być tak, że ktoś kończy studia doktoranckie, uzyskuje dyplom i nie robi doktoratu. W tej chwili ustawa to inaczej kształtuje. Jeżeli ktoś zrobi wszystkie zajęcia w szkole doktorów, ale nie złoży pracy, nie ukończy szkoły doktorów. Także to jest ten etap, który warunkuje ukończenie szkoły doktorów. Czyli on wtedy dostaje absolutorium. Nie ma tutaj mowy o obronie, ale o złożeniu pracy. Czyli musi doktorant zakończyć swoją przygodę ze szkołą złożeniem pracy. I wtedy dopiero możemy powiedzieć, że on zakończył kształcenie. Także to jest taka ważna sprawa, o tym warto pamiętać. Bo czasami się osobie wydaje, a sobie już wszystko skończyłem, kiedyś sobie zrobię tam doktorat. Nie, wtedy zaczniesz od nowa niestety. Nowa szkoła nie musi zaakceptować nic z tego, co zrobiłeś. To przepadnie i szkoda. Tak jest, zgadzam się w 100%. Miałam właśnie o to popytać, więc myślę, że już mamy z panią profesor dobre linie łączące nasze myśli, więc zmierzamy płynnie do kolejnego naszego zagadnienia. Takim znów niestety obowiązkiem, jak określono w ustawie, jest obowiązek publikacyjny. W związku z tym, żeby to przerobić na pozytyw, czyli doktorant ma prawo publikacyjne. Tak jest. W kontekście do swoich prac.
przy realizacji doktoratów. I co mówi nam o tym ustawa? Doktoranci pewnie sprawdzą pierwszą rzecz jaką, czyli co trzeba zrobić minimum. W związku z tym, co mamy zrobić minimum, aby takie wymagania spełnić. Tak jest. Ustawa, to artykuł tam 186 chyba mówi o tym, że stopień doktora nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej albo tam jest jeden artykuł naukowy, albo jedna monografia naukowa, czyli tak są określone te rzeczy. Tam są jeszcze albo rozdział w monografii i tak dalej. Warto sobie, ja nie będę tutaj cytowała ustawy, natomiast rzeczywiście ten obowiązek publikacyjny wynika z ustawy. Niestety jest tak, że nawet jeżeli ta rozprawa doktorska będzie doskonała, a nie będzie publikacji, to niestety stopień doktora nie zostanie nadany. Czyli to zostanie zweryfikowane. Natomiast ten obowiązek publikacyjny jak gdyby nie jest w randze szkoły. Ja bym tutaj to oddzieliła troszeczkę. No my kształcimy, możemy otrzymać rozprawę doktorską, natomiast obrona jest przed Radą Dyscypliny i tam się trzeba wykazać tym, że ta publikacja jest na pewno. Także tutaj proszę na to uważać, że może być tak, że w szkole, bo to zależy od szkoły, ten wymóg jak gdyby nie jest kontrolowany. Natomiast na pewno potem przed obroną to zostanie skontrolowane. Zresztą recenzenci również otrzymują informacje na temat dorobku i recenzent, jeżeli otrzyma taką informację, że doktorant nie opublikował żadnej pracy, ani monografii, ani artykułu, to nie może dać oceny pozytywnej. Właściwie nie powinien przystąpić do recenzji, tylko odrzucić recenzję. Bo ustawa tak to reguluje. Także uwaga na ten zapis. Dziękuję bardzo. To jest to zrobić sobie na jakimś tam etapie wcześniejszym, nie czekać już jak się bronimy, no bo wtedy naprawdę każdy jest już tak zmęczony, wydaje mi się, że jeszcze wszystko zrobi później. No i owszem, zrobi już po obronie, tam sobie dodatkowe wyniki, ale dobrze tam na etapie powiedzmy połowy, czyli gdzieś na etapie, kiedy mamy ocenę śródokresową i tak się do niej musimy przygotować, sobie już przygotować publikację, zabezpieczyć się, żeby mieć ten wymóg ustawowy. A to, że Państwo będziecie dalej publikowali, nie mam wątpliwości. To jest okres życia naukowca, w którym jest najwięcej do powiedzenia, to jest właśnie etap robienia doktoratu. Kiedyś to była habilitacja, ale w tej chwili habilitacja troszeczkę inaczej wygląda. Ona stała się bardziej takim formalnym krokiem. No więc myślę, że doktorat jest doskonałym etapem, żeby pokazać się światu, pokazać swoje osiągnięcia, pochwalić się. No, jesteśmy wtedy wielcy dopiero. Niekoniecznie trzeba czekać do samego końca. Z uwagi na to, że takie publikacje i cały proces publikacyjny troszeczkę trwa. Tak, a potem można publikować jak najbardziej, tak jak mówię, ale mieć to zabezpieczenie. Natomiast później jak się okaże, że wyniki są tak fajne, że można coś dalej publikować, nie ma przeszkody, żeby przedstawić 10 publikacji na tym etapie. Dlaczego nie? Zachęcam wszystkich serdecznie. Pewnie, że tak. To jak już omówiliśmy wszystkie zagadnienia w moim odczuciu związane z doktorantem, doktorant już uzyska stopień doktora, czyli wypełni wszystko, co zostało mu zapewnione przez szkołę doktorów, przez kształcenie, obowiązek publikacyjny i złożenie rozprawy, uzyska stopień naukowy doktora nauk, w których się kształcił. I wówczas, czy taki doktor może zostać promotorem? Co reguluje nam właśnie obowiązek, to może zostać promotorem i jakie są do tego uwarunkowania, o których mówi nam, o których wspominają nam akty prawne? Ja może odpowiem za chwilę, ale jeszcze może wrócę do poprzedniej dyskusji, bo jest jedna rzecz ważna, na którą chciałam Państwu zwrócić uwagę. Bo proszę zauważyć, że w ustawie zmieniły się zapisy, jeśli chodzi o złożenie pracy doktorskiej. Kiedyś to było zapisane, że to jest przez dyscyplinę, a my musimy rozliczyć tego doktoranta w szkole, ponieważ wydajemy mu dokument ukończenia kształcenia. Warunkiem ukończenia kształcenia jest złożenie pracy w szkole doktorów. Ja muszę o tym wiedzieć, że on pracę złożył. Prawda? Mało tego, ta praca musi być złożona z opinią promotora lub promotorów, czyli dodatkowo wymagamy tej opinii i wtedy dopiero jest ukończone kształcenie. Także warto na to zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli jest to doktorat wdrożeniowy, to zależy od konkursu, bo w starych konkursach był wyraźny zapis, że praca jest złożona w Radzie Dyscypliny. I wtedy ministerstwo uwzględnia datę złożenia w Radzie Dyscypliny, a nie w szkole. Także tutaj trzeba naprawdę
no niestety przeczytać sobie te umowy, które Państwo podpisujecie jako promotorzy, czy potem doktoranci, którzy uczestniczą w tego rodzaju realizacji doktoratów, jakie są warunki złożenia pracy, gdzie ona musi być złożona, jakie daty są istotne i tak dalej. To tylko tak przy okazji uczulam, żeby o tym nie zapomnieć. A teraz wracamy do promotora. Dobrze. Czy kto może zostać promotorem? Proszę Państwa, zapisane jest tak, że promotorem może być osoba posiadająca stopień, tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. I to dotyczy Polaków, ponieważ takie mamy prawo. Natomiast jeżeli dotyczy to, ten promotorem miałby być osoba z uczelni zagranicznej, no to wtedy musi to być uznane przez organy kolegialne jednostki, czy to danej uczelni, czy też instytutu, że ta osoba ma kwalifikacje, które odpowiadają właśnie tym stopniom naukowym czy tytułowi profesora w Polsce. Także tak reguluje to ustawa. No i tutaj no, trzeba tu bardzo ostrożnie postępować. Na przykład w uczelniach zagranicznych często jest tak, że osoba posiada stanowisko profesora, nie ma nic więcej niż doktor, bo po prostu w tych krajach nie istnieją stopnie inne niż doktor. Ale to stanowiska profesora jak gdyby jest równoznaczne z naszym stopniem doktora habilitowanego. Tak to należy interpretować. Niemniej jednak zawsze warto sięgnąć sobie do przepisów, do organów kolegialnych o uznawalności stopni, no i wtedy dopiero zdecydować, czy ta osoba może być promotorem. Zwykle działy nauki w uczelniach dysponują takimi informacjami i warto zaczerpnąć informacje już w odniesieniu do konkretnego kraju czy konkretnej osoby, czy może sprawować taką opiekę. Ale to mówię tu o obcokrajowcach. W Polsce nawet jeżeli osoba ma stanowisko profesora, ale jest tylko doktorem, nie może być promotorem. Może być promotorem pomocniczym co najwyżej. I takie sytuacje znamy. No to jest, no można dyskutować, czy to jest dobrze, czy źle. Takie jest prawo, no i no nie możemy tego zmienić jak na razie. Dobrze, dziękuję uprzejmie. To żeby teraz odwrócić troszeczkę to pytanie, czy są jakieś ograniczenia, które stawiane są profesorom, tudzież doktorom habilitowanym, które przyczyniają się do tego, że taka osoba nie może już czy tam w przyszłości zostać promotorem rozprawy? Tak, proszę Państwa, są takie dwa, to są też ustawowe ograniczenia. Pierwsze to ograniczenie mówi o tym, że promotorem nie może być osoba, która była promotorem 4 osób, które zostały skreślone z listy doktorantów z powodu negatywnej oceny śródokresowej. Czyli jeżeli podeszła do oceny śródokresowej, uzyskała negatywną ocenę, no to wtedy już ten promotor ma wtedy krechę pierwszą, prawda? Jeżeli uzbiera 4, nie jest to łatwo uzbierać 4, ale może się zdarzyć, no to wtedy niestety nie może funkcji promotora pełnić. No i tam jest powiedziane, że to jest okres, ja już nie pamiętam, nie chcę Państwa wprowadzić w błąd, ale tam jest okres iluś lat, kiedy to jest zablokowane, przez kilka lat. 5 lat chyba. Chyba 5 lat, prawda? To jest pierwsze ograniczenie. Drugie ograniczenie mówi o tym, że jeżeli sprawowała opiekę nad doktorantem, który nie uzyskał pozytywnych recenzji od co najmniej 2 recenzentów. W tej chwili mamy 3 recenzentów, a więc jeżeli są 2 takie przypadki, że 2 z tych 3 dało ocenę negatywną, to również blokuje się możliwość opieki nad nowymi doktorantami. Czy to są takie ograniczenia? Ale mamy też ograniczenia, które mogą wynikać z regulaminu szkół doktorskich, że na przykład, że opiekę może sprawować promotor pod warunkiem, że w tym czasie nie sprawuje opieki więcej niż nad pewną liczbą, na przykład nad 5 czy 4. To już zależy od szkoły. To jest w taki sposób uregulowane. Czasami od tego jeszcze są wyjątki, że na przykład, że nie dotyczy to powiedzmy doktorantów na przykład z projektów unijnych, czy takich samofinansujących się i tak dalej. Czy to znowu wynika z regulaminu? No i wtedy oczywiście taka sytuacja, ale jeżeli ma te ograniczenia ustawowe, to również tam nie może być opiekunem. Także najpierw patrzymy na ustawę,
a potem, jeżeli on nie ma tych ograniczeń, to patrzymy na regulamin, czy nie ma dodatkowych ograniczeń wynikających z liczebności chociażby. Jasne, dziękuję. A co w przypadku, kiedy promotor uzna, że nie chce kontynuować pracy z doktorantem, bądź wie, że doktorant, jakby pospolicie powiem, nie rokuje na skończenie rozprawy? Czy są jakieś takie kroki, które może ten promotor powziąć, czy zgłaszając się do dyrektora szkoły doktorów, że chciałby zrezygnować z opieki nad doktorantem, bądź druga sytuacja, kiedy ma świadomość, że doktorant już nie chce kontynuować kształcenia, nie chce kontynuować również prac badawczych nad rozprawą, czy jest taka szansa, jakaś ścieżka, w której ten promotor może wówczas zgłosić takie zapotrzebowanie na skreślenie bądź na rezygnację z funkcji promotora? No, to jest trudne pytanie, bo proszę sobie wyobrazić, że teraz tak, to doktorant jest na 4. roku i nagle promotor mówi, że z nim w ogóle się nie dało współpracować. No to jak długo z nim nie współpracował? Rok? A ten doktorant otrzymywał stypendium przez rok. To gdzie był promotor przez ten rok? Ja mogę zrozumieć sytuację, kiedy on mówi, że na przykład doktorant mi zniknął, nie mam kontaktu od 2 miesięcy. No to obserwujemy tego doktoranta, kontaktujemy się z nim, próbujemy sprawę jakoś wyjaśnić, bo różne mogą być powody. Może zachorował, może ma jakieś poważne problemy rodzinne. No nie można od razu kogoś skreślać, bo nam się nie podoba. Jeżeli się okazuje, że ten doktorant rzeczywiście tutaj zawalił, ale to jest kwestia kilku miesięcy, 2, 3 powiedzmy, no to wtedy możemy przystąpić do skreślenia, bo on nie wypełnia swoich obowiązków. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że promotor zgłasza się pod koniec 4. roku tylko po to, żeby uzyskać prawo pozyskania nowego doktoranta i mówi, bo z nim to się źle pracuje od początku. No to trzeba było na początku zgłosić ten problem. Ja bym się nie zgodziła w tej sytuacji. Absolutnie. A jeżeli bym się zgodziła, to pod warunkiem, że on zmienia promotora, ale temu promotorowi nie umożliwiłabym wtedy pozyskania nowego doktoranta. Nie od razu. Czyli to są takie domniemane, znaczy może nie domniemane, ale to są takie sytuacje, które mogą budzić konflikty. Oczywiście, oczywiście. Bardzo trzeba być ostrożnym, ale jak mówię, my mamy narzędzia, bo jest ta kontrola, powiedzmy, ocena, najpierw IPB, ocena śródokresowa, wprowadzamy po 3. roku kontrolę. Jeżeli promotor mi w skali od 0 do 10 ocenia, że kontakt z doktorantem jest powiedzmy na 9 czy na 10, a za 2 miesiące mówi, że on nie ma kontaktu i w ogóle z nim się nie da pracować, no to znaczy, że coś jest nie tak z promotorem też, prawda? No to trudno tutaj mu przyznać rację, tylko trzeba to rzeczywiście sprawdzić tutaj i bardzo solidnie postępować, zgodnie z prawem, ale też przeprowadzić rozmowę z promotorem, co się dzieje, a potem z doktorantem. Niekoniecznie wspólną rozmowę. Bo czasami jest jakiś konflikt, który nie jest widoczny dla nas, prawda? No nie jesteśmy w stanie rozumieć, jakie są, że tak powiem, relacje między doktorantem i promotorem. Więc nieraz taką sytuację możemy wyjaśnić. Jasne, dziękuję. To teraz pochopnych decyzji bym tutaj nie radziła. Zgadzam się. No, profesjonalizm w działaniu tutaj jest nie od dziś znany, w związku z powyższym dziękuję uprzejmie. I może też podsumowując troszeczkę te wszystkie wypowiedzi, które padły z dzisiejszych naszych rozmów, z tematów i tematyki, w nawiązaniu do doktoranta i promotora. Czy spotkały się Panie być może z jakimiś takimi bardzo ciężkimi sytuacjami konfliktowymi, być może w relacjach właśnie międzynarodowych, ewentualnie mają Panie jakieś wskazówki dobrych praktyk, w jaki sposób interpretować niektóre przepisy, czy działają u Państwa, czyli w szkole doktorskiej bądź w akademii, w instytucie, jakieś jednostki, do których można się zgłosić z sprawami takimi czysto konfliktowymi, mam na myśli mediację, tudzież jakąś komisję dyskryminacyjną, czy ustawa też przewiduje takie rozwiązania, czy to raczej musimy się nakierunkować na wewnętrzne przepisy? I tutaj może o odpowiedź w tym aspekcie poproszę Patrycję.
Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o dobre praktyki i też podsumowanie pewnych rzeczy, które tu padły, to ja myślę, że przede wszystkim to liczy się komunikacja i ja bym na tą komunikację stawiała pomiędzy i promotorem i doktorantem, żeby ona faktycznie była cały czas i żeby o tym też nie zapominać, bo to też jest kwestia szacunku do obu stron. Jeżeli my decydujemy się to, żeby pójść do szkoły doktorskiej, ktoś decyduje się na to, żeby zostać naszym promotorem, to dwie strony podejmują pewną odpowiedzialność. I tutaj już nie wchodząc w te słownictwo prawa i obowiązków, to jednak należy po prostu dwóm stronom się szacunek, później wzajemnej relacji. Więc ja myślę, że to jest kluczowe, po pierwsze, żeby wypracować sobie taką relację właśnie opartą na komunikacji i szacunku do siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy konfliktowe, trudne, jasne, że się one zdarzają. One się zdarzają i w akademii, oczywiście na uczelniach. To jest, zakładam, że takie sytuacje po prostu mają miejsce. Natomiast mimo wszystko pierwszą taką kluczową kwestią tutaj jest w ogóle stwierdzenie, jaka jest tematyka danego, nie wiem, konfliktu albo sytuacji trudnej, i kto się w niej w ogóle też znalazł. No i później szukanie oczywiście rozwiązań, czyli najpierw ja bym się skoncentrowała na swoich takich grupach wsparcia, czyli swoich kolegach, znajomych, doktorantach, tudzież właśnie dalej idąc, no to na samorządzie doktoranckim. Mówię oczywiście z perspektywy doktoranckiej. No i idąc dalej, oczywiście też w razie czego to bym szukała wsparcia czy u rzecznika praw doktoranta. Być może on też dysponuje pewnego rodzaju tutaj narzędziami właśnie w kwestiach jakichś mediacji, bądź też sam na przykład ma jakieś wypracowane dobre praktyki. Tutaj też pani profesor kiedyś mówiła, że podczas dzisiejszego spotkania, że czasami my myślimy sobie, że jakaś trudność jest nie wiadomo po prostu jaką górą, a się okazuje, że w regulaminie nawet jest odpowiedź na tę naszą trudność, która nam się wydaje, że jest nie wiadomo jakich rozmiarów, więc ja myślę, że też oczywiście czytanie tego, co jest z nami, jest po prostu nam jako doktorantom zagwarantowane, to też jest bardzo istotny element. No a oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś takie dobre praktyki, tudzież oczywiście struktury, które miałyby za zadanie łagodzić potencjalne konflikty bądź trudności, no to oczywiście jak osoba mediatora, osoba, która byłaby na przykład związana właśnie z jakimś różnego rodzaju takim systemem wsparcia i opieki obu stron, bo ja myślę sobie, że tutaj też już pani profesor słusznie wskazywała, że tutaj zarówno po jednej, czyli po stronie doktoranta, jak i po stronie promotora powinny być odpowiednie gdzieś tam takie wspomagacze, nazwijmy to, zastosowane i w ogóle jakaś taka opieka nad zarówno stroną promotora, jak i doktoranta powinna być gwarantowana. Więc jeżeli oczywiście ich nie ma, to dobrze, aby były wprowadzane. I tutaj oczywiście korzystanie z nich byłoby idealnym rozwiązaniem. Jeśli oczywiście też uczelnie bądź instytut na to po prostu stać, chociaż kwestie finansowe zawsze są też pewnego rodzaju takim czynnikiem ograniczającym. Niemniej, jeżeli nie ma tego typu rozwiązań, to oczywiście prawidłowa komunikacja, rozmawianie ze sobą, komunikacja bezpośrednia, niekoniecznie mailowa i tutaj staranie się rozwiązywania jakichś potencjalnych trudności. Ja myślę, że jest takim pierwszym elementem, który zawsze warto zastosować. Dziękuję. Czy mogę coś dopowiedzieć? Oczywiście, zapraszam. Proszę Państwa, ja może tutaj jako seniorka w tym towarzystwie sobie pozwolę jeszcze na taki komentarz, że najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy my dopuścimy do pożaru, jeżeli jakiś problem eskaluje. Dlatego warto już, jeżeli czujemy, że coś jest na przykład niedobrego w relacji, czy między doktorantem, czy między doktorantem promotorem, czy w jakichś innych relacjach, że powstaje jakiś konflikt, nie dopuścić, żeby ten konflikt stał się ogromny, tylko już reagować, zwrócić się po pomoc. Albo w uczelni są jakieś komisje etyczne. Najpierw można się zgłosić do czy dziekana, czy dyrektora szkoły doktorów, w zależności od organizacji, jak to jest w uczelni, i spróbować ten problem rozwiązać na samym początku. I często na takim etapie jest łatwo coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli to już się staje widoczne, zaczyna więcej osób się w to wszystko angażować, problem często staje się wręcz nie do rozwiązania. Także tutaj apeluję o to. A druga rzecz, to myślę, że w gronie doktorantów to są wszystko młodzi ludzie, którzy
celem jest kształcenie. Warto pamiętać o tym, że każdy ma jakiś obszar życia osobistego i nie należy wkraczać w ten obszar. My nie powinniśmy pouczać kogoś, jak ma żyć, jaką ma mieć poglądy polityczne, czy też religijne, czy jakieś inne, czy nawet sportowe. I pamiętam nawet z pewnej konferencji, akurat wtedy była wojna w Jugosławii i konferencja, akurat byli goście z różnych krajów wtedy w konflikcie. Na dzień dobry ktoś powiedział, że jest zakaz mówienia o religii, sporcie i polityce. I konferencja była super, ale trzymano się tej zasady. Także warto zastosować taką zasadę. Ja tutaj wymieniłam 3 aspekty, ale chodzi o to, żeby nie wchodzić sobie w takie obszary, które są obszarami osobistymi. I wtedy, myślę, będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli rozmowa może zdziałać cuda. Oczywiście. Jak rozmowa, nie kłótnia. Zgadza się. Wymiana argumentów i spróbowanie zrozumienia siebie nawzajem, a w relacji pierwszych miesięcy działalności doktoranta z promotorem to przede wszystkim nauczenie się siebie nawzajem. I tą wskazówkę puśćmy w świat. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy tutaj dzisiaj wspólnie z naszymi słuchaczami i osobami nas oglądającymi. Ja sobie jeszcze tylko pozwolę zerknąć na czat, czy my mamy jakieś pytanka z zewnątrz w międzyczasie i już sprawdzimy jeszcze, żeby nikt nie pozostał bez odpowiedzi. Nie widzę. W związku z powyższym bardzo serdecznie dziękuję Paniom za rozmowę dzisiejszą. Myślę, że wyczerpaliśmy dziś wiele elementów. Rozjaśniliśmy drogę z perspektywy osoby zarządzającej dużą jednostką i kształcącą doktorantów i też magistra, także zmierzającego, mam nadzieję, do uzyskania tego stopnia, który jest wyczekany na razie na oparach sennych, tak? Jeszcze przemawiała przez Wasze odpowiedzi bardzo wysoka merytoryka oraz troska o doktoranta i ja ją czułam i mam nadzieję, że każdy też będzie mógł się do nas kiedyś w przyszłości, jeśli pojawią się sytuacje konfliktowe, zwrócić z prośbą o pomoc, ale też może naświetliłyśmy w naszej rozmowie dzisiejszej troszeczkę nadziei, że nie wszystko warto rozwiązywać na drodze konfliktów, tylko zdecydowanie spróbować doprowadzić do tego, aby rozprawa złożona była przyjemna i mimo wszystko pozostawiała za sobą dobre wspomnienia. Także uprzejmie dziękuję dziś Paniom za rozmowę. Polecamy się na przyszłość. Krajowej Reprezentacji Doktorantów dziękujemy oczywiście za umożliwienie nam dziś wymiany naszych poglądów i serdecznie dziękuję bardzo Paniom też. Dziękuję za zaproszenie i również Pani, która tłumaczy dla wszystkich to, co mówicie. Dziękujemy bardzo.